Witam. Przez dłuższy czas do Parkerów nie wracałem, a więc powracam. To model Latitude, już przez dłuższy czas nieprodukowany, natomiast zupełnie przyzwoite pióro, które warto zaprezentować. To metal pokryty lakierem. Jak tu widzimy, taki klasyczny czarno-złoty projekt, który mamy tu na skówce poziome linie, dość taki twardy klips, pierścień na dole z nazwą. Ten model oczywiście wyprodukowany wtedy był już we Francji. Z góry takie płaskie wykończenie z takim plakietką. Podobne rozwiązanie mamy na dole, choć inny kształt plakietki. Oczywiście tutaj stalówka w kolorze złotym, jak widać na spływaku, grubości F. To taki dość niecodzienny spływak jak na modele parkerowskie. Jeszcze raz w zbliżeniu tutaj można przyjrzeć się popatrzeć dekorację, która zdobi pióro, i oczywiście tu nie mamy gwintu, tylko skówkę na zatrzask. Tak więc to wygląda. Pióro, jako że nie ma gwintu, właściwie można trzymać w pozycji, w której sobie sami tam wybierzemy. Z tyłu założymy skówkę. Nie jest specjalnie ciężka. Możemy tutaj pisać z założoną skówką z tyłu. Po odkręceniu żadnej nowości tutaj nie zobaczymy. To Parker, a więc tylko konwertery i naboje parkerowskie do niego będą pasowały. Tak więc tyle odnośnie zasilania. Porównanie z Duofoldem Centennialem, Sonetem, Lemeal Star i Pelikanem 140 pokazuje, że to taki sonetowski gabarytowo model pióra, 13 cm i 7 mm długości z założoną skówką, bez skówki 12 cm i 3 mm. Średnica w połowie sekcji to centymetr, natomiast w korpusu 11,5 mm. Pióro waży 21 gramów. Próbka pisma. Jak wcześniej można było zobaczyć, napis na spływaku to F, grubość to taka średniej parkerowskiej produkcji FK, nie za cienka, nie za gruba. Lekkie dociśnięcie i mocniejsze powoduje, że troszkę rozszerza skrzydełka i wypuszcza więcej atramentu na papier, natomiast nie ma żadnego problemu z przepływem i pisaniem nawet bez nacisku. Po odwróceniu o 180 stopni też pisze, troszkę tam szumi, ale niewiele. Natomiast jest to model już, jak mówiłem wcześniej, nieprodukowany, także jedynie do zdobycia na rynku wtórnym, chociaż czasami trafiają się jeszcze pióra nieużywane w niektórych sklepach. Moim zdaniem to zupełnie przyzwoite pióro, takiej średniej półki cenowej. Bardzo dobrze mi się nim pisze, więc zachęcam potencjalnych kupców. Dzięki i do usłyszenia.